Messi, Suarez, Neymar. Co to było za trio FC Barcelony jeszcze kilka lat temu? Dodatkowo w składzie znajdowali się tacy piłkarze jak Iniesta, Busquets, Alba, Mascherano czy Piqué. I wszyscy piłkarze z podstawowej 11 wygrali Ligę Mistrzów w 2015 roku. Później tego sukcesu niestety nie udało się już powtórzyć, dlatego nagrywam ten materiał, w którym przenosimy się aż do FIFA 17 i symulujemy karierę FC Barcelony aż do teraz. A wszystko po to, żeby przez te 8 sezonów zdobyć więcej trofeum niż udało się zdobyć FC Barcelonie. Czy mi się to uda? Mam nadzieję. W pierwszym sezonie nie będziemy dokonywać żadnych transferów, więc przyjrzyjmy się bliżej naszym zawodnikom. I mamy bardzo dużo znajomych twarzy: Umtiti, Claudio Bravo na ławce rezerwowych. W głębokich rezerwach Rafinha oraz w tamtym momencie wielki 18-letni talent Alenia. Wszyscy dobrze wiemy, jak później potoczyła się jego kariera. Mamy tu jeszcze obecnego piłkarza Motoru Lublin, Sampera. Ale nie przedłużając, przenieśmy się na koniec pierwszego sezonu i zobaczmy, ile uda nam się zdobyć trofeów. W La Lidze po 38 kolejkach udaje nam się wywalczyć mistrzostwo Hiszpanii. Mamy tyle samo punktów co drugi Real, ale to my zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli. A w rzeczywistości było kompletnie na odwrót. To Real został mistrzem, a Barcelona skończyła sezon na drugim miejscu. W Superpucharze Hiszpanii wygrywamy 4-2 z Sevillą i zdobywamy drugie trofeum. W prawdziwym świecie Barcelona również odniosła zwycięstwo. W Pucharze Króla odpadliśmy w półfinale z Sevillą, a w rzeczywistości Barcelona wygrała tamte rozgrywki. W Lidze Mistrzów zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie i zaszliśmy aż do półfinału, gdzie odpadliśmy po 2 meczach z Juventusem. A stara dama przegrała w finale z Manchesterem City. Najlepszym strzelcem La Ligi został Suarez z 18 bramkami. Na drugim miejscu Leo Messi, 16 goli. A Luis Suarez został również najlepszym asystującym. Więc szybko podsumowując pierwszy sezon, w trofeach mamy remis 2-2. Przenosimy się do kolejnego sezonu, ale na początku zobaczmy, jakie Barcelona robiła transfery w 2017 roku. I był to sezon, gdzie Neymar za 222 miliony euro odszedł do PSG. Raczej będę się starał, żeby w naszej karierze do tego nie doszło. Z klubu odszedł również Mascherano. A jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy przybyli, był to Filipe Coutinho, Ousmane Dembele. Wszyscy doskonale wiemy, jakie były to niewypały transferowe, także tych piłkarzy na pewno nie sprowadzimy. Do Barcelony w tamtym okresie przyszedł również Paulinho. Pamiętam, jak początkowo był skreślany przez kibiców, ale później udowodnił, że wszyscy się mylili. Przechodzimy do listy naszych piłkarzy i wystawiamy Javiera Mascherano na listę transferową. Damy mu możliwość opuszczenia naszego klubu w odpowiednim momencie. Wystawiamy również na sprzedaż André Gomeza. Mimo że w grze ma 87 overalla, to w rzeczywistości jakoś specjalnie za nim nie przepadam. Wystawiamy również Claudio Bravo, Arda Turana i Vermaelena. Młodych piłkarzy dodajemy do listy wypożyczeń. A tak obecnie wygląda nasz skład i na samym początku dokonujemy małej korekty. W miejsce Mascherano ląduje Umtiti i mam nadzieję, że będzie zawodnikiem podstawowej 11 na lata. I pierwszą pozycją, którą wypadałoby wzmocnić, jest prawa obrona, na której gra Sergi Roberto, ale ma obecnie tylko 81 overalla. Dlatego też zlecamy scouting Nelsona Semedo. Przyjrzymy się również Hectorowi Bellerinowi oraz sprawdzimy, jaki overall ma João Cancelo. Jako wielki klub będziemy potrzebowali głośnego transferu, także dodajemy do listy życzeń Saula. Transfer Paula Pogby w tamtym momencie zrobiłby również furorę. Dodajemy również Kevina De Bruyne. I możecie się śmiać, ale zastanawiam się nad sprowadzeniem Grzegorza Krychowiaka na ławkę rezerwowych, bo w tamtym momencie Krycha w lidze hiszpańskiej był naprawdę topką, a transfer do Paryża nieco popsuł jego karierę. Akceptujemy oferty za Turana, Gomeza i Mascherano. I dowiadujemy się, że Nelson Semedo ma 78 overalla, Bellerin i Cancelo 81, ale ten pierwszy jest młodszy i to jego postaramy się sprowadzić. Oferujemy Arsenalowi 25 milionów euro i zobaczymy, czy się zgodzą. Po krótkiej analizie postanowiłem, że drugim piłkarzem, którego postaram się sprowadzić, będzie Kevin De Bruyne.
Oferujemy Manchesterowi City 100 milionów euro i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Zatrudniamy najlepszego skauta i oddelegowujemy go do Hiszpanii na 9 miesięcy. I dostajemy odpowiedź od Arsenalu, że oferta za Bellerina jest nie do przyjęcia, więc podwyższamy kwotę do 34 milionów. I podobnie dzieje się z De Bruyne, więc oferujemy trochę więcej pieniędzy. A przed nami pierwszy mecz w Superpucharze Hiszpanii. Gramy z Walencją, symulujemy to spotkanie i wygrywamy 1-0 po bramce Leo Messiego, ale pamiętajmy, że jest to dwumecz. Nasze oferty transferowe zostały przyjęte, więc negocjujemy kontrakty z samymi piłkarzami i obydwaj panowie akceptują przyjście do naszego zespołu. Dodajemy ich od razu do pierwszej 11 oraz zmieniamy formację naszego składu na ofensywne 4-3-3. Akceptujemy ofertę transferu Vermaelena i przechodzimy do drugiego spotkania Superpucharu Hiszpanii. Tym razem remisujemy 1-1, ale w dwumeczu to my okazujemy się drużyną lepszą, więc zdobywamy pierwsze trofeum w tym sezonie. Trochę się przestraszyłem, bo Leo Messi doznał kontuzji, ale jak się okazało, to nic poważnego. Liverpool przychodzi z propozycją transferu Claudio Bravo i normalnie powinienem zaakceptować tą ofertę, bo sam dodałem go do listy transferowej, ale jak tak się zastanowiłem, to stwierdziłem, że dobrze będzie mieć rezerwowego bramkarza, więc Claudio pozostanie w naszym zespole. Przesymulujmy sezon aż do końca i zobaczmy, co uda nam się wygrać. Zanim zobaczymy na końcową tabelę La Ligi, przedłużamy kontrakty naszym piłkarzom, którym kończą się umowy. No a w lidze po raz kolejny zostajemy mistrzami kraju. Real na drugim miejscu z jednopunktową stratą do nas. W rzeczywistości w tamtym sezonie Barcelona również wygrała ligę. Najlepszymi strzelcami naszego zespołu byli Messi i Neymar, a najwięcej asyst w całej lidze zdobył Kevin De Bruyne. W Superpucharze Hiszpanii wygraliśmy 2-1 z Walencją, ale to już wiemy. Triumfujemy w Pucharze Króla, wygrywając w finale z Realem Madryt 1-0. W prawdziwym życiu Barcelona również zgarnęła to trofeum. W Champions League klasycznie zajmujemy pierwsze miejsce w grupie, ale niestety odpadamy już w 1/8 z Manchesterem United. Tak wygląda nasz skład po tym sezonie, najwyżej oceniony na 95 jest Neymar. Umtiti i Bellerin nam się trochę rozwinęli, także bardzo mnie to cieszy. A w statystyce trofeów prowadzimy jak na razie 5-4 z prawdziwą Barceloną. Przejdźmy do sezonu 2018-19 i FC Barcelona w tamtym okresie dokonała takie transfery. Do klubu przybyli tacy zawodnicy jak Malcolm, Lenglet, Artur Melo czy Arturo Vidal. A to już piłkarze, którzy w tamtym sezonie odeszli z Blaugrany. Ja w karierze skupię się na wymianie naszego napastnika. Luis Suarez mimo 90 overalla ma już 31 lat, a ja wolałbym nieco młodszego piłkarza. Ale zanim to zlecamy scouting w poszukiwaniu juniorów na 9 miesięcy. Z 3 młodymi piłkarzami podpisujemy kontrakty. A co do napastnika, który mógłby przybyć do naszego klubu, jak na razie mam 2 nazwiska. Pierwszy jest to Robert Lewandowski, który ma 90 overalla, a drugi to Antoine Griezmann z taką samą oceną, ale jest nieco młodszy. Ze składu moglibyśmy wymienić również Ivana Rakiticia, także potrzebujemy jakiegoś pomocnika. I Gündogan jest ciekawą opcją, także dodamy go do listy życzeń. Suareza dodajemy do listy transferowej. Zgadzamy się na wypożyczenie 19-latka. Chelsea przychodzi po Luisa Suareza, ale robimy małą korektę kwoty i zobaczymy, co na to zespół z Londynu. I po raz kolejny musimy dać kontraofertę, tym razem w wysokości 70 milionów euro. I dostajemy komunikat, że Urugwajczyk został sprzedany. Udajemy się do Bawarczyków zaproponować kupno Roberta Lewandowskiego. Zaczniemy od kwoty 70 milionów, czyli za takie same pieniądze, za jakie sprzedaliśmy Suareza. Zgodzimy się na transfer Munira do Newcastle. I za naszego rodaka będziemy musieli zapłacić nieco więcej, więc oferujemy 120 milionów. Mam nadzieję, że zespół z Niemiec tym razem zaakceptuje naszą ofertę. A przed nami jeden z 2 meczy Superpucharu Hiszpanii, gdzie zagramy z Realem. I na ten mecz ustawiamy Messiego jako 9. Symulujemy spotkanie i przegrywamy niestety 1-0. Bayern zgodził się na transfer lewego, więc negocjujemy warunki kontraktu z samym Robertem. Szybko dochodzimy z nim do porozumienia. I Robert Lewandowski ląduje w pierwszym składzie. Czas na rewanż z Realem i tym razem wygrywamy 2-1. I pomimo tego, że w 2 meczu padł remis, to w tamtym okresie liczyły się bramki na wyjeździe.
A to my w Madrycie strzeliliśmy 2 gole i to nasza drużyna zgarnia superpuchar. I tak było też w rzeczywistości, bo Barcelona w tamtym sezonie również sięgnęła po to trofeum. Zaoferujemy Manchesterowi City 55 milionów za Gündogana i zobaczymy, co oni na to. A oni to akceptują i możemy przejść do negocjacji kontraktu z niemieckim pomocnikiem. Gündogan przystaje na nasze warunki i od razu umieszczamy go w pierwszym składzie. Athletic Bilbao przychodzi z ofertą transferu Sampera, czyli obecnego piłkarza Motoru Lublin. My raczej nie będziemy go potrzebować, więc zgodzimy się na jego transfer. Ale już na odejście Denisa Suareza nie pozwolimy. W tym sezonie chciałbym sprowadzić jeszcze środkowego obrońcę, a Jonathan Tah wygląda, że może być dobrą opcją na przyszłość. Więc oferujemy Bayerowi Leverkusen kupno Niemca. Klub z Niemiec zgadza się na kwotę 30 milionów euro i ustalamy warunki kontraktu z samym zawodnikiem. Jonathan Tah je akceptuje i jak na razie ląduje tylko na ławce rezerwowych. Przechodzimy na koniec sezonu i jak widzimy w tym roku nie udało się zdobyć mistrza Hiszpanii. Do pierwszego Realu tracimy zaledwie 1 punkt i musimy pogodzić się z wicemistrzostwem. A w prawdziwym życiu Barcelona zajęła w tamtym sezonie pierwsze miejsce w lidze i w statystyce trofeów mamy remis 6-6. Neymar drugim najlepszym strzelcem w całej lidze, a Lewandowski w pierwszym sezonie w Barcelonie zdobył 12 bramek. Kevin De Bruyne został najlepszym asystującym. Przypominając, w Superpucharze Hiszpanii odnotowaliśmy zwycięstwo i będzie jeszcze okazja wyrwać Realowi trofeum, bo zmierzymy się z nimi w finale Pucharu Króla. Ale zanim to, zobaczmy, co działo się w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej zajęliśmy pierwsze miejsce. W 1/8 pokonaliśmy w dwumeczu Monaco 6-2. W ćwierćfinale pokonaliśmy Romę 2-1, a w półfinale wyeliminowaliśmy PSG i awansowaliśmy do finału, gdzie zagramy z Bayernem Monachium. Zanim przejdziemy do meczów finałowych, podpisujemy kontrakty z zawodnikami, którym kończą się umowy po tym sezonie i symulujemy spotkanie w finale Pucharu Króla, które wygrywamy 2-1. Tym sposobem zdobywamy drugie trofeum w tym sezonie i mamy jeszcze szansę wygrać Ligę Mistrzów, ale przed nami ciężkie starcie z Bayernem Monachium. Przechodzimy do symulacji i znowu wygrywamy 2-1 i w zdobytych trofeach prowadzimy z prawdziwą Barceloną 8-6. Dla ciekawostki, Neymar był jednym z 3 zawodników, którzy strzelili najwięcej bramek tej edycji Champions League, ale nie może być za bardzo kolorowo, bo nasz główny bramkarz Marc-André ter Stegen nie ma zamiaru podpisywać z nami kolejnego kontraktu. A co za tym idzie, ter Stegen i jak się również okazuje Sergi Roberto po tym sezonie nie będą już naszymi piłkarzami. Tak wygląda nasza 11 na koniec obecnego sezonu, a my przechodzimy już do następnego. Barcelona w sezonie 2019-20 sprowadziła takich zawodników jak Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto, Pedri czy Firpo. Z klubem pożegnali się ci piłkarze, a naszym głównym celem transferowym będzie sprowadzenie zastępcy dla ter Stegena. A bramkarzami, których dodamy do naszej listy życzeń, jest David De Gea, w tamtym okresie fenomenalny golkiper. Dodajemy Jana Oblaka, Alissona, jeszcze występującego w AS Romie, oraz młody talent z AC Milanu, Donnarumę. Z innych pozycji przyjrzymy się Frenkiemu de Jongowi, zobaczymy jaki ma overall. Z Ajaxu zlecimy jeszcze obserwację Matthiasa de Lichta i chciałbym sprowadzić jeszcze zawodnika na ławkę rezerwowych grającego w przodzie. Dodajemy więc Timo Wernera, jeszcze wtedy grającego w Monaco 20-letniego Mbappé. Klasycznie rozwijamy naszą szkółkę juniorów i przenosimy do drużyny seniorskiej 16-letniego środkowego obrońcę. Przedłużamy kontrakty naszym zawodnikom, a młodych piłkarzy wysyłamy na listę wypożyczeń. Jeżeli chodzi o oferty transferowe, to wszystkich wam nie będę pokazywał. Nie chcę was tym zanudzać. Otrzymujemy raporty na temat potencjalnych wzmocnień. I z golkiperów postawię tutaj na Donnarumę, gdyż ma 20 lat, 81 overalla i na pewno nam się rozwinie. Oferujemy Milanowi 40 milionów i zobaczymy, co oni na to. Matthias de Ligt ma 71 overalla, więc raczej w tym sezonie go nie ściągniemy. I podobnie będzie też z Frenkiem de Jongiem, no 73 overalla. Mógłby mieć ciężko w naszym klubie. Kylian Mbappé jest oceniony na 79 i gdybyśmy go kupili za 30 milionów euro, uważam, że byłoby to naprawdę spoko opcją. Tym bardziej, że Leo Messi rozważa zakończenie kariery piłkarskiej po tym sezonie. Musimy liczyć na to, że Monaco zaakceptuje naszą ofertę. I tak też się dzieje. Monaco akceptuje transfer Mbappé,
AC Milan zgadza się sprzedać nam Donnarumę. Negocjujemy kontrakty z obydwoma piłkarzami. No ale Francuz odrzuca nasze warunki i musimy zrobić małą korektę. A z Donnarumą bezproblemowo dochodzimy do porozumienia. I od razu umieszczamy go do pierwszego składu. Przy okazji patrzę tak na Gerarda Piqué, który ma już 32 lata. I jego overall będzie już coraz bardziej spadał, dlatego postanawiam go umieścić na ławce rezerwowych. A w jego miejsce do podstawowej 11 wrzucamy Tacha, licząc na jego upgrade'y overallowe. Przed nami pierwszy mecz w Superpucharze Hiszpanii. Znowu gramy z Realem Madryt i w Madrycie wygrywamy 1-0, ale pamiętajmy, że jeszcze drugi mecz. Kylian Mbappé w końcu zgadza się dołączyć do naszego zespołu. Dodajemy go na ławkę rezerwowych i z tego co widzę mamy strasznie dużo środkowych pomocników, bo na tej pozycji spośród samych zmienników mogą grać Rakitic, Denis Suarez oraz Rafinha. I to chyba odpowiedni moment, aby powoli żegnać się z Iwanem Rakiticiem, więc dodajemy go do listy transferowej. I przyszła pora na drugi mecz z Realem Madryt. Przechodzimy do symulacji, remisujemy 1-1 i ten remis nam wystarcza, aby zdobyć pierwsze trofeum w tym sezonie. Ale jest okazja wygrać coś jeszcze, bo przed nami mecz o Superpuchar Europy. Symulujemy spotkanie z Napoli, które niestety przegrywamy 0-1. Podpisujemy kontrakt z jednym z naszych juniorów i przenosimy się już na koniec sezonu. La Ligę wygrywamy z 5-punktową przewagą na drugą z Sevillą i w tych rozgrywkach jedynym naszym problemem mogą być statystyki Roberta Lewandowskiego, który w 38 kolejkach strzelił zaledwie 8 bramek, więc jak na napastnika trochę słabo. W Copa del Rey zagramy z Villarreal w finale i po raz kolejny czeka nas również finał Ligi Mistrzów, gdzie zmierzymy się z Chelsea. Tak wygląda tabela fazy grupowej tych rozgrywek. No i przechodzimy do pierwszego meczu o trofeum. Czy uda nam się zdobyć Puchar Króla? Wygrywamy 3-1 i triumfujemy w tych rozgrywkach. Ale czy uda nam się obronić tytuł Ligi Mistrzów? Symulujemy mecz z Chelsea. No i niestety przegrywamy 2-1, a bramkę w finale strzelił nasz były zawodnik Luis Suarez. Tak wygląda nasz skład na koniec tego sezonu. Spada ocena Lewandowskiemu, spada również Messiemu. Ale Denis Suarez jak nam fajnie się rozwinął do 87 overalla. A w statystyce zdobytych trofeów sprawdzimy już z prawdziwą Barceloną 11-6, gdyż Blaugranie w tamtym sezonie niestety nie udało się nic wygrać. Lecimy dalej, rozgrywki 2020-21 przed nami i od razu patrzymy do składu, a tam dalej mamy Leo Messiego i bardzo mnie to cieszy, że tak szybko nie postanowił odwiesić butów na kołek. Tak wyglądały transfery Barcelony z tamtego okresu. W klubie pojawił się Pjanić, no nie było to za dobre wzmocnienie. Tym bardziej, że była to poniekąd wymiana z Juventusem, do którego odszedł Artur Melo. Jak zawsze wysyłamy skauta po młode talenty, przedłużamy kontrakty z piłkarzami. No a Neymar robi cyrki, nie chce przedłużać swojej obecnej umowy. Oczywiście staram się robić wszystko, aby jednak pozostał w naszym klubie. No ale ten jest nieprzychylny. No i mamy dwie możliwości, albo pozostawić go na ten sezon i odejdzie za darmo, albo sprzedać go już teraz i na nim jeszcze zarobić, więc wybieram tą drugą opcję. W międzyczasie akceptujemy transfer Iwana Rakiticia do Bayernu Monachium, a po Neymara zgłasza się Manchester United i akceptujemy ten transfer, na którym uda nam się zarobić 106 milionów euro. Przed nami Superpuchar Hiszpanii, a do pierwszego składu wskakuje Kylian Mbappé. Przechodzimy do symulacji pierwszego spotkania z Villarreal i w meczu domowym remisujemy 1-1. Zdecydowanie musimy zastąpić Neymara jakimś innym zawodnikiem klasy światowej, a na pewno takim piłkarzem jest Pogba, który ma 94 overalla. Oferujemy kupno 27-letniego pomocnika, ale to nie wszystko, bo ruszamy również po Paulo Dybalę. Być może będzie notował lepsze statystyki od lewego. Przechodzimy do symulacji drugiego spotkania z Villarreal i po raz kolejny pada remis, ale tym razem 2-2, a to oznacza, że mamy więcej goli zdobytych na wyjeździe i wygrywamy Superpuchar Hiszpanii. Podpisujemy kontrakt z Paulo Dybalą, a na Pogbę jak na ten moment niestety brakuje nam funduszy, więc będziemy musieli się wstrzymać. Zmieniamy formację składu na 4-2-1-2, a wszystko po to, żeby grać dwoma napastnikami, Robertem Lewandowskim i naszym nowym nabytkiem Dybalą.
Na Pogbę może i nie mieliśmy funduszy, ale na pewno będą pieniądze na nieco tańszego zawodnika. A Dawid Alaba na lewą obronę uważam, że byłby naprawdę dobrą opcją. Bo nie ukrywajmy, że Jordi Alba też ma już swoje lata, a sprowadzenie Austriaka za 70 milionów byłoby okazją. No ale okazją nie będzie, bo Bayern chce więcej. Zgadzamy się na te 101 milionów, negocjujemy kontrakt z samym zawodnikiem. No i Dawid Alaba zgadza się dołączyć do naszego zespołu. Trzeba przyznać, że nasz skład względem overalla wygląda bardzo dobrze. Mamy kapitalnych zawodników w pierwszej 11, ale mamy też mocnych piłkarzy na ławce rezerwowych i to może być kluczowe względem kolejnych triumfów. I jak widzimy, skład ten spełni swoje zadanie. Wygrywamy ligę, mając aż 12 punktów przewagi nad drugim Realem. Prawdziwa Barcelona w tamtym okresie zdobyła trzecie miejsce. Paulo Dybala został najlepszym strzelcem ligi, a żeby to było mało, miał też najwięcej asyst. W Pucharze Króla odpadliśmy na etapie ćwierćfinału. W Lidze Mistrzów w fazie grupowej klasycznie wychodzimy z pierwszego miejsca, ale odpadamy dość szybko, bo już w kolejnej rundzie z Napoli. Z ciekawości zobaczymy na statystyki Lewandowskiego i wyglądają one jeszcze gorzej niż sezon temu. W 37 kolejkach strzelił zaledwie 5 bramek i zaliczył tylko jedną asystę. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktów z Douglasem oraz Piqué, więc oni odejdą po tym sezonie za darmo. Podpisujemy kontrakty z dwójką młodych piłkarzy. Podsumowując naszą Barceloną z kariery, prowadzimy aktualnie 13-7. Przechodzimy do sezonu 2021-22, a Barcelona w tamtym okienku transferowym wzmocniła się ofensywnie, ściągając Ferrana Torresa, Memphisa Depaya, Sergio Aguero czy Aubameyanga. Z klubem pożegnali się ci piłkarze. Patrzę na aktualny skład w grze i kogoś mi tutaj brakuje, a okazuje się, że Umtiti odszedł do Manchesteru United. Nie wiem jak to się stało, ale na pewno będziemy musieli poszukać dla niego zastępstwo. Przedłużamy kontrakty z piłkarzami i powoli przychodzi moment pożegnania z Robertem Lewandowskim, dlatego wystawiam go na listę transferową. Mamy sporo młodych piłkarzy, dlatego będziemy szukać dla nich klubów na wypożyczenia. Leo Messi przychodzi do nas po raz kolejny z wiadomością, że może by to być jego ostatni sezon w karierze. Obecnie jego overall wynosi 85 i jestem zmuszony umieścić go na ławce rezerwowych. Na pewno będzie super zmiennikiem, a Denisowi Suarezowi należy się miejsce w składzie. Przechodzimy do symulacji pierwszego spotkania w Superpucharze Hiszpanii i wygrywamy pewnie 3-0 z Sevillą. Akceptujemy ofertę Manchester United za lewego. Symulujemy drugie spotkanie Superpucharu Hiszpanii. Po raz kolejny wygrywamy, tym razem 2-1. Tym samym przypieczętowując kolejne trofeum. Wysyłamy ofertę Bayernowi za Jezusa, a w zastępstwie za Umtitiego postaram się sprowadzić młody talent z Brazylii. Josimar Milton Araujo Martins ma 83 overalla w wieku 20 lat, więc gdyby przyszedł do naszego klubu, od razu mógłby grać w pierwszym składzie. Transfer ten jednak nie dojdzie do skutku, bo jego klub nie chce go sprzedawać, a Bayern akceptuje naszą ofertę za Jezusa. Negocjujemy kontrakt z Brazylijczykiem. Oferujemy Arsenalowi 65 milionów euro za Jimeneza. Jak widać, oni to akceptują. I tym oto sposobem sprowadziliśmy dwóch piłkarzy. Nasze nowe nabytki od razu umieszczamy w pierwszym składzie. Zlecamy 9-miesięczny scouting w poszukiwaniu młodych talentów i przenosimy się już na koniec sezonu. Po tabeli końcowej La Liga widzimy, że jak na razie poszło nam najsłabiej. Real zostaje mistrzem Hiszpanii, a my zajmujemy dopiero 4. pozycję. Mogę dodać tutaj, że w rzeczywistości Barcelona w tamtym sezonie również miała słaby sezon, gdyż nie udało im się zdobyć żadnego trofeum, ale mam nadzieję, że nam poszło trochę lepiej, bo są przed nami jeszcze rozgrywki pucharowe. Ale zanim do nich przejdziemy, zobaczmy, że nasi napastnicy zdali swoje zadanie. Paulo Dybala i Gabriel Jesus strzelili po 18 goli w lidze. Tylko Asensio, piłkarz Realu, był lepszy. W Pucharze Króla musiało nam pójść fatalnie, bo nie doszliśmy nawet do 1/8. W fazie grupowej Ligi Mistrzów zajęliśmy drugie miejsce w grupie i odpadliśmy już na etapie 1/8 finału z Chelsea. Więc w tym sezonie udało nam się zdobyć tylko jedno trofeum Superpucharu Hiszpanii, a w statystyce pucharów prowadzimy 14-7.
Próbuję znaleźć wyjaśnienie tak słabego sezonu i wszedłem w statystyki zawodników z La Ligi i widzimy, że Donnarumma zagrał tylko 20 spotkań, także musiał doznać jakiejś kontuzji. Kylian Mbappé zagrał też tylko w 9 meczach, także również musiało coś tam być. Hector Bellerin informuje nas, że po tym sezonie odejdzie z klubu za darmo, bo nie chce przedłużać kontraktu. Szkoda, że mówi nam dopiero o tym teraz, ale niech mu będzie. Zawodnika ze szkółki juniorów przenosimy do drużyny seniorskiej. I przenosimy się już do sezonu 2022-23, sezonu, w którym Barcelona dokonała kilku ciekawych wzmocnień. W klubie pojawili się Rafinha, Koundé czy Lewandowski. Coutinho odszedł do Aston Villa za 20 milionów, no nie była to dobra inwestycja. A my patrzymy już na nasz skład, co tutaj się dzieje i Leo Messi dalej gra w piłkę. Czyli po raz kolejny nas okłamał, że chce odejść na piłkarską emeryturę. Klasycznie wysyłamy scouting, jesteśmy w końcu Barceloną, musimy rozwijać młodzież. Przedłużamy kontrakty z naszymi zawodnikami, a sztab medyczny reprezentacji Brazylii informuje nas o kontuzji Jezusa. Za Bellerina postaram się sprowadzić Cancelo z Walencji. 28 lat, 87 overalla, no wydaje się być niegłupią opcją. 45 milionów za Portugalczyka to jednak za mało, więc oferujemy 60. I na taką kwotę nasz ligowy rywal już się zgadza. A sam piłkarz również akceptuje nasze warunki i trafia do naszej pierwszej 11. Dostajemy informację, że Mbappé nie chce przedłużać z nami kontraktu, czyli mamy podobną sytuację jak z Neymarem i jestem tutaj zmuszony wystawić Francuza na listę transferową. Szybko zgłasza się po niego Liverpool, z którym trochę ponegocjujemy. Oferujemy 50 milionów, choć i tak uważam, że jest to mało jak za tak perspektywicznego gracza. I już wiemy, że Mbappé zagra w Premier League. Tak wyglądają aktualni zawodnicy z kontuzjami w naszym zespole. A żeby zastąpić Mbappé, zdecydowałem się na kolejnego Francuza, tym razem Martiala. Ma on 26 lat i wygląda naprawdę ciekawie, ale nie chciałbym tutaj jakoś specjalnie przepłacać, więc jak na razie oferuję 90 milionów i zobaczymy, co na to Manchester United. Okazuje się, że gramy w playoffach o Ligę Mistrzów z Gent. Śmieszna sytuacja, ale zobaczmy na wynik. No i przegrywamy 2-1. Za Martiala Manchester chce jednak trochę więcej, więc ustalamy wyższą kwotę. No i pora na rewanżowe starcie, które już teraz musimy wygrać. Symulujemy ten mecz i wygrywamy pewnie 5-1. Gabriel Jesus z hat-trickiem, ale co najważniejsze, zagramy w Lidze Mistrzów. Ustalamy warunki kontraktu z Antonym Martialem i mamy nowego zawodnika w zespole. Francuz od razu trafia do pierwszego składu, a my zobaczmy, jak poszło nam w tym sezonie. Po rocznej przerwie znowu zostajemy mistrzami Hiszpanii. W rzeczywistości Barca również wygrała wtedy ligę. Dybala został królem strzelców, a Kevin De Bruyne najlepszym asystującym. Copa del Rey zmierzymy się w finale z Realem. W Lidze Mistrzów zajęliśmy pierwsze miejsce w fazie grupowej. I znowu odpadliśmy dość szybko, bo w 1/8 znowu z Chelsea. Podpisujemy kontrakt z młodym bramkarzem i przechodzimy już do finałowego starcia z królewskimi. Symulujemy mecz i wygrywamy 2-1, triumfując po raz kolejny w tych rozgrywkach. A w statystyce zdobytych trofeów prowadzimy z prawdziwą Barceloną 16-9. Nasz skład po tym sezonie wygląda następująco. Najwyżej ocenionym piłkarzem jest Paulo Dybala, ale my przyjrzyjmy się Leo Messiemu, który już na 100% po tym sezonie zakończy karierę. Więc dziękujemy mu za wszelkie dokonania, ale z overallem 77 to już u nas by nie pograł. Przenosimy się do ostatniego sezonu w tym odcinku. Tak wyglądają transfery Barcelony, które dokonała rok temu. Z klubu odeszli tacy piłkarze jak Dembele, Griezmann, Busquets czy Jordi Alba. A w naszej karierze nie mamy już Leo Messiego, lecz jak się okazuje nie tylko, bo David Alaba dziwnym trafem wrócił do Bayernu Monachium. Podobną sytuację mieliśmy już z Umtitim. A tak wygląda nasza ławka rezerwowych, która nie ukrywajmy, nie jest jakaś najlepsza, więc będziemy musieli coś z tym zrobić. Lecz zanim przejdziemy do transferów, zadbajmy pierwsze o to, aby zachować naszych aktualnych piłkarzy. Przedłużamy z nimi kontrakty i tak jak to miało miejsce w rzeczywistości, wystawimy Jordiego, Albę i Busquetsa na listę transferową. Nie są to już młodzi piłkarze, ich overale coraz bardziej będą spadać w dół, dlatego jest to ostatni dzwonek, aby jeszcze coś na nich zarobić. A co do naszych wzmocnień, pierwszym piłkarzem, którego postaramy się ściągnąć, będzie Fabinho.
Jorginho, drugi to lewy obrońca Manchesteru United, Luke Shaw. I po twardych negocjacjach z klubami tych panów w końcu udaje nam się ich ściągnąć i od razu trafiają do pierwszego składu. Przejdźmy do pierwszego starcia w Superpucharze Hiszpanii z Realem Madryt, które kończy się remisem 1-1, a w rewanżu wygrywamy 2-1 i zdobywamy pierwsze trofeum w tym sezonie. Akceptujemy ofertę Aston Villa za Busquetsa, do Premier League jednak nie odejdzie, więc zgadzamy się na transfer do Realu Betis i to właśnie do naszego ligowego rywala ostatecznie trafił. Tak wygląda nasz skład na ostatni sezon, więc nie przedłużając, zobaczmy co udało nam się jeszcze wygrać. Zostajemy mistrzem Hiszpanii z 1-punktową przewagą nad drugim Realem. Paulo Dybala po raz drugi z rzędu zostaje królem strzelców, a Donnarumie udało się zachować najwięcej czystych kąt. W Pucharze Króla zachodzimy aż do finału i zmierzymy się tam z Celtą Vigo. W fazie grupowej Ligi Mistrzów zajmujemy pierwsze miejsce i odpadamy niestety w półfinale z Arsenalem. No i co, nie zostaje nam nic innego jak tylko przejść do symulacji meczu finałowego Copa del Rey. Mecz ten wygrywamy łatwo 5-1 i zgarniamy kolejne trofeum. No a w naszej statystyce zdobytych pucharów z prawdziwą Barceloną wygraliśmy 19-9. Całe porównanie widzicie teraz na ekranie. A tak wygląda Barcelona, którą pozostawiamy, no i trzeba przyznać, że nie wygląda to najgorzej. Na ławce mamy nawet ciekawy młody talent Savadera. Także to tyle, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, tak aby nie ominąć najnowszych odcinków z FC25. Możesz zostać wspierającym kanał, za co dzięki. I wbijaj na kolejne materiały, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.